Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie słyszał o niesamowitej gruzińskiej gościnności, ich pięknych kobietach, niesamowitych krajobrazach. Gruzja ma naprawdę dobry PR, więc tym bardziej jestem ciekawy, jak wygląda rzeczywistość. A słyszałem parę nieciekawych rzeczy na temat tego kraju. Ciśniemy. Dzisiaj przede mną 150 km, nie mam pojęcia jak to zrobię, ale chyba będzie trochę mniej podjazdów, mam nadzieję. Na razie wszyscy po rusku. Coś do nich gawariłem po gruzińsku, to nie odpowiadali po gruzińsku, tylko po rusku. No dobra. Ale cisza. Oto standardowy widok w Gruzji. Gdzieś tam z tyłu majaczą zaśnieżone szczyty. Takie szarobure, beżowe górki. Zawsze jest jakaś taka śmieszna łatka z kilkudziesięciu drzew i one zwykle w jakieś fantazyjne kształty są ułożone tu i ówdzie. Nie mam pojęcia, skąd to się tam bierze. Często totalnie na takim pustkowiu jakiś taki pasek jest jeden. Nie wiem, czy to ludzie sobie sadzą. Potem macie ładne niebieskie jeziorka. Tam na szczycie takie małe kropeczki to jak zwykle owce się przechadzają z pasterzem. Tu jakieś poletko. Tam jakaś zapita dechami wiocha. Dziurawa droga, zaśmiecone pobocze i zapieprzające auta. Jest rozklekotany Mercedes, kibelek na powietrzu, kupa siana, wszystko pobudowane z czego się da. Tutaj jedna ściana z takiej cegły, druga z takiej. Piękne widoczki, cisza, spokój, sielaneczka. To jest Gruzja. Kolejną typowo gruzińską rzeczą są samochody bez zderzaków, gdzie na wsiach nawet co czwarty go nie posiada. Moja teoria? Że robią to dla lansu. Aczkolwiek istnieje też wersja, że jest tyle stłuczek w Gruzji, że po prostu zgarnia się hajs za odszkodowanie, a nie robi się zderzaka. I ma to sens, bo ponad 60% społeczeństwa zadłużone jest na jakichś chwilówkach, a blisko 90% nie posiada żadnych oszczędności. Za to rzeczą, na którą chętnie wydaje się pieniądze i nawet zaciąga kredyty, są słynne supry, czyli gruzińskie biesiady, podczas których wznosi się toasty, stół jest suto zastawiony. Są one nieodłącznym elementem gruzińskiej kultury i spełniają bardzo ważną rolę społeczną. No, jakby co to jest droga, nie? Ciii. Także trzeba uważać, gdzie się skręca, bo często taka polna dróżka odchodzi w 3 różnych kierunkach, no i bez GPS-u ani rusz. Gruzja to w sumie jedna wielka wieś z okazyjnymi dużymi miastami, więc stada krów czy owiec blokujących drogę to dosłownie chleb powszedni, na co uczulam kierowców, bo potrafią naprawdę wyskoczyć znikąd. W ostatniej chwili zdążyłem ich minąć, tak to oni by zablokowali całą drogę. O, jak szaro i ponuro! Kuźwa, jestem w niezłej ciemnej dupie. Ciemna jak cholera. Mgła. A mi wysiadła lampka z tyłu. Nie mam baterii już. Ogólnie do samego Tbilisi mam hotele po 700 zł, po 600 zł, po 500 zł. To są jakieś jaja, nie? No więc w tej chwili mam 59 km do Tbilisi, czyli jakieś chyba z 3 godziny jazdy, to jest minimum, jak mam z górki, w miarę, a nie pod górkę. Nie wiem, co zrobię teraz. Masakra. W takiej sytuacji, jak nie możecie znaleźć czegoś na Bookingu, to polecam po prostu wejść na Google Maps, przybliżyć dany rejon i posortować po hotelach. Tak właśnie znalazłem tą oto prawdziwą gruzińską babuszkę. Oj, co to była za wizyta. Babuszka w ogóle bardzo religijna, cały czas coś tam cytowała z Biblii i miała taką ładną córę nawet. I się jej pytam: babuszka, a córę wydasz? Jak się będę nią dobrze opiekował, zabieram ją do Polski. A ona tak na mnie patrzy i tak mówi: a jakiej ty jesteś religii? A ja do niej: no tak chrześcijanin, katolik, nie? A ona: to się nie nada, to się nie nada. U nas tylko protestanin akceptowany. Tak się mówię: o kurde, niezłe wymagania na wejściu. A co lepsze, chwilę żeśmy pogadali i zapytałem ją o Rosjan, tak szczerze. I w tym od razu momencie ręce złożyła, spojrzała w górę, dosłownie jakby tam z niebiosami rozmawiała, i ona mówi: ja to się modlę, żeby z Rosji car przyszedł i Gruzję zabrał. Tak by nam wtedy dobrze było. No jak to usłyszałem, to stwierdziłem, że chyba już koniec rozmowy. Natomiast była to niezwykle ciekawa perspektywa na to, co myślą ludzie ze wsi.
No, spotkałem przed chwilą fajnego ziomeczka z Holandii, też na rowerze jechał akurat w drugą stronę. W ogóle śmiesznie, bo mówi, że przez całą swoją podróż spotkał tylko dwóch rowerzystów. Mnie i jakiegoś Karola z Polski. No widzisz, Polacy jednak tutaj cisną ostro. No dzisiaj słońce nie dopisało. Takie w sumie Bieszczadki tutaj. 30 km od Tbilisi. Ja ogólnie jestem w takiej bogatej dzielnicy. Tak jak Beverly Hills, nie? Na wzgórzach Tbilisi. Piękne domy i tak dalej. Tutaj już nie będę tam pokazywał. Ale kurwa, tam ktoś sobie pomnik jakiś wielki powstawił. Nie wiem, to ma z 20 metrów na oko, nie? Ja pierdzielę, co tu się dzieje. Wcześniej wspominałem, że Gruzja to jedna wielka wieś. Natomiast jak wjedziecie do Tbilisi, natychmiast uderzy was vibe takiej międzynarodowej, multikulturowej metropolii. To miasto może naprawdę się podobać. Życie kulturalne dosłownie tu buzuje. Jest tu fajne połączenie tradycyjnej architektury z nowoczesną. Natomiast ludzie nie wyglądają tutaj na szczęśliwych. I szczerze mówiąc trochę rozumiem sytuację, gdyż Gruzja i szczególnie Tbilisi mają jeden wielki palący problem. I są to Rosjanie, których właśnie po rozpoczęciu wojny na Ukrainie przyjechało tutaj setki tysięcy do malutkiej Gruzji, która ma raptem niecałe 4 miliony mieszkańców. W gigantyczny sposób podnieśli ceny, szczególnie nieruchomości, nawet 3-4-krotnie wynajem w Tbilisi, przez co masa Gruzinów musiała wyprowadzić się do rodzin. Do tego są, jak to zwykle, Rosjanie strasznie butni. Przyjechali, rządzą się, śmieją się z Gruzinów, czego od nich chcą od obecnego rządu, który oczywiście naturalnie jest obsadzony przez Rosję. Jest bardzo prorosyjski i został wybrany w nieuczciwy sposób. I to naprawdę w niedawnych latach, bo w 2024. Do tego narzucają swoją narrację na temat wojny na Ukrainie i jest straszne napięcie w społeczeństwie. W Tbilisi, w ogóle w całej Gruzji jest strasznie dużo dziadów i bab. I to mówię bez złośliwości trochę, ale naprawdę ludzie tacy, wiecie, jakbyś tak spojrzeli na takiego człowieka, to też są dziad albo baba. Wiecie, ulane, takie grube, brzydko wyglądające te twarze, po prostu takie zaniedbane. Ubrania to jakieś takie worki, jakieś rajstopy, te chusty na tych głowach. I strasznie tego dużo tutaj, nie? A na dodatek dosłownie wszechobecne, tak zwane kacze mordy, czyli kompletny brak umiaru w operacjach plastycznych. O Jezus, nie mogę na to patrzeć. Gruzińska kuchnia. No już jem, tak, na pewno. Ej. I jeszcze szybciutko mały akcent polski. Żeby nie pchać się z rowerem w te najwyższe góry i hardkorowe podjazdy, wziąłem sobie po prostu wycieczkę objazdową. I trafił mi się taki tygiel narodowości. Niesamowite to było. Mieliśmy tam Koreanki, Holenderkę, Anglika, Australijczyków, Włochów, Szwedów, Turków, Hindusów, ja Polak i uwaga, najlepsze kombo, oldschoolowa para Izraelczyków i arabski żołnierz z Bahrajnu. Myślałem, że będzie jakaś niezła zadyma, ale się okazało, że Bahrajn ma jakieś dobre stosunki z Izraelem i w sumie nie było żadnego spięcia, ale czujecie? Żołnierz arabski i obok para izraelska? Masakra. Teraz zatrzymujemy się przy pomniku, o ironio, przyjaźni rosyjsko-gruzińskiej. Ta nazwa została ostatnio zmieniona nawet w ogóle. Jak się zagłębimy w historię gruzińsko-rosyjską, to tam od setek lat jest po prostu rzeźnia.
I naprawdę nasza historia z Rosją to chyba blado wypada w porównaniu z tym, co przeżyli Gruzini od Rosjan. Kurczę, widoki już tutaj są epickie. Zobaczcie na to. A ma być jeszcze lepiej, ja nie wiem, jak to możliwe. Zmierzamy teraz do najbardziej popularnego miejsca w Gruzji. Jest to właściwie symbol Gruzji. Kościół Trójcy Świętej w Gergeti. Znajduje się na wzgórzu z pięknym widokiem na okoliczne góry i gigantyczną górą Kazbegi w tle, która jest jednym z najwyższych szczytów Kaukazu. Kościół ten był ekstremalnie ważny, gdyż jest super trudny do zdobycia i tam właśnie przechowywano podczas wojen różne artefakty, różne relikwie, bogactwa, co zapewniało przetrwanie kultury. Znajduje się w nim m.in. ikona świętej Nino, która jest swoistą patronką Gruzji. I Nino to też najpopularniejsze gruzińskie imię dla kobiet. Jeden z fajniejszych widoków górskich, jaki ever widziałem. Masakra. Takie potwory tam stoją. Nice. Nasze izraelskie ziomki. Przezabawni byli. Ogólnie tacy bardzo nieporadni i w ogóle nie zainteresowani widokami. Tylko i wyłącznie krzyże, krzyże, krzyże. I jak przejeżdżaliśmy, to jakieś duże hotele, bo tam właścicielami byli też Żydzi, nie? Komedia. I na koniec toast za Gruzję. W końcu Gruzja ma 8000 lat tradycji tworzenia wina i ma swoją specyficzną metodę, która jest na UNESCO, polegająca na zakopywaniu glinianych, gigantycznych waz w ziemi, w których właśnie fermentuje wino. No dobra, no to jedziemy z podsumowankiem. I szczerze mówiąc mam ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony Gruzja może się podobać. Rzeczywiście te północne krajobrazy, przepiękny ten Kaukaz. Wiem, że na pewno jest jeszcze więcej do zwiedzenia i kiedyś na pewno będę chciał wrócić i objechać takie różne bardziej dzikie rejony. Druga sprawa, ta wszechobecna, pulsująca gruzińska kultura jest bardzo fajnie widoczna w codzienności. Stroje, muzyka, taniec, jedzenie. Rzeczywiście oni o to dbają. To jest super, to jest kolorowe, może się to podobać, tak? Jest tu też kawał historii, chociażby to wino. W ogóle, nie wiem czy wiecie, ale Maryja najprawdopodobniej była Gruzinką i na to wskazują różne fakty naukowe. No mają też właśnie ten swój stary alfabet, jeden z najstarszych na świecie, bardzo wyjątkowy, więc Gruzini ogarniają 3 alfabety, nieźle. Natomiast jest też druga strona medalu, która moim zdaniem przyćmiewa dość mocno plusy. Po pierwsze, te krajobrazy, szczególnie w większości kraju od powiedzmy tego środku na południe, to są takie dość jednostajne, nie? Niby są te góry, ale tak cały czas takie same. Mi się to troszeczkę nudziło i przede wszystkim te krajobrazy są ubrudzone. Ubrudzone są przez człowieka jakby i tymi budowlami okropnymi, tymi domami bez elewacji poskładane z byle czego, bałagan, to jakieś rury metalowe gazu wszędzie idące, dziurawe ulice, jakieś wraki samochodów, no zaniedbany jest ten kraj, nie? Rzeczywiście widać biedę i oni też nie mają takiego poczucia estetyki, żeby te domy jakoś tam udekorować, cokolwiek, po prostu beton, taki okropny, że masakra. Więc to trochę psuje. Jeśli chodzi o tą słynną gruzińską gościnność, ani jednej pozytywnej sytuacji. I co jest najlepsze, ja rozmawiałem specjalnie właśnie, jak jeździłem na te wycieczki z tymi różnymi ludźmi, z tym rowerzystą, jednym czy drugim, którego tam spotkałem i oni mówią, myśmy też przyjechali, słysząc ten PR dobry na temat Gruzji i ani jednej pozytywnej sytuacji. Gdzie jest ta gościnność? To Turcja jest 10-krotnie przyjemniejsza, jeśli chodzi o ludzi, nie? I w ogóle, jak na przykład przejeżdżałem przez te miejscowości rowerem, to
Młode dzieciaki, takie paroletnie, to ci jeszcze zagadają, pośmieją się, uśmiechną się, pomachają, spoko. Ale już nastolatki, już są bezczelne, już takie na przykład jakieś gesty typu, żeby cię popchnąć, żeby ci chwycić telefon, jakiś tekst rzucić, jakieś śmianie się, jakieś rzucenie kamieniem, już się bandziorowanie zaczyna. Okropne to jest. I w ogóle ja zawsze z uśmiechem zajeżdżam, widać, nie wiem, że zmęczony, że spocony, to tak z reguły ludzie są empatyczni wobec takiego człowieka. I jeszcze cały czas zagadywałem po gruzińsku, ani razu po rusku. Te parę słów gdzieś tam się nauczyłem. I 50% osób w ogóle ci nie odpowie. Albo coś mrukną pod nosem, albo spojrzą się na ciebie w ogóle, jakbyś był chory. Szczególnie faceci. Faceci są okropni. Takie bandziory, że masakra. Więc no ja byłem totalnie rozczarowany. Żadnej nie miałem takiej przyjemnej jakiejś sytuacji, żeby ktoś coś zagadał, pośmiał się, zaprosił gdziekolwiek i tak dalej. I co więcej, w ogóle kultura cała gruzińska jest bardzo dużą kulturą przemocy. Tutaj gloryfikowani są dosłownie mordercy, którzy wychodzą z więzienia, jacyś złodziei i tak dalej. To ma zakorzenienie historyczne, że jakby te zorganizowane grupy przestępcze tutaj tak mocno funkcjonują. Zobaczcie, kto przyjechał do Polski, jeśli chodzi o Gruzję po wojnie z Ukrainą. To są w większości grupy przestępcze, z którymi mamy wielki problem. Ja nie spotkałem jednego normalnie pracującego Gruzina. Z parunastoma, z którymi miałem styczność, to ewidentnie jakieś cwaniaki i kombinatorzy. No i to widać, że rzeczywiście ci faceci są tacy agresywni, nieprzyjemni, kobiety takie, bardzo mocno patriarchalna kultura, więc gdzieś tam pod butem trzymane, nie wiem czy wiecie, ale w ogóle w Gruzji bardzo popularne są porwania dla orzonku, gdzie rzeczywiście z jakiejś tam miejscowości obok sobie upatrują właśnie laskę, zjeżdża się cała rodzina, oni w tym biorą udział i potem jeszcze, wiesz, cała rodzina tam błogosławi temu małżeństwu, ona jest trzymana w niewoli właściwie u innej rodziny, gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów i tak dalej od domu. Chore sytuacje. Natomiast może to wynikać z tego, że oni są tacy niegościnni właśnie z obecności Rosjan. Że na Rusków się patrzy, dobra, sakwa z pieniędzmi, do tego nasz wróg, więc jesteśmy niemili, więc jak widzą jakiegokolwiek białego człowieka, no to oni od razu wychodzą z asumpcją, że to jest Ruski. I mogę to zrozumieć, aczkolwiek nawet jak już rzeczywiście powiedziałem, że jestem z Polski, no to nie miałem żadnych takich jakichś pozytywnych super sytuacji. Co więcej, bardzo dużo miałem takich sytuacji, gdzie na przykład powiedziałem, że okej, przyjechałem rowerem, no to oni, 5 zł dodatkowe za parking, nie? Za to, że rower stoi koło budynku na przykład, nie? Albo ta babuszka, nie wiem, mówi do mnie, no ja rzeczywiście zrobię jakieś tam śniadanie i mówi do mnie, ja się pytam, jaka cena, a ona mówi, no co łaska, my Gruzini tacy jesteśmy gościnni, nie? A ja jej tam daję 15 zł, bo tyle rzeczywiście miałem w drobnych, a ona mówi, no tak myślałem o 20. A mi dała jakiś suchy chleb z miodem, czy coś w tym stylu, więc w ogóle masakra. Nie? Więc sorry Gruzja, ale jeśli chodzi o atrakcyjność turystyczną, to też nie za bardzo jest w sumie co robić, więc ja daję jakąś 6. Natomiast zostawię sobie okienko na wyższą ocenę, jakbym kiedyś przyjechał na inne rejony. I jeśli chodzi o łatwość zwiedzania, czyli w sumie ceny, które są dość wysokie, plus nikt tu nie gada praktycznie po angielsku, rzeczywiście trzeba po rosyjsku. Infrastruktura, taka se drogi rozwalone, niegościnni ludzie, nieprzyjemni, no to dałbym jakąś 5 z plusem. 6,5 plus. Gruzja średnia. Ale jeszcze kiedyś tu wrócę. Pozdro.